Lekcja 1. Aspiracje zawodowe. Co lubisz robić? Lubię kontakt z ludźmi, więc być może chciałbym pracować jako sprzedawca w sklepie detalicznym. Brzmi jak idealne miejsce dla ciebie. Masz taka przyjazna osobowość. Dziękuję. Wierzę, że dzięki temu zakupy staną się dla klientów przyjemnym doświadczeniem. Oczywiście, twój entuzjazm z pewnością przyciągnie wielu kupujących. Mam taką nadzieję, byłoby milo pomagać innym znaleźć to, czego potrzebuję. Oczywiście, dodatkowo zdobędziesz cenne umiejętności komunikacyjne. Tak, dzięki temu mogłem poznać preferencje klientów. To wspaniała perspektywa. Podziwiam twoje ambicje. Lekcja 2. Korzyści z podnoszenia ciężarów. Czy kiedykolwiek brałeś pod uwagę podnoszenie ciężarów jako część swojego treningu? Tak, uważam, że podnoszenie ciężarów jest świetnym sposobem na budowanie siły. Robię to 2 razy w tygodniu i widzę znaczną poprawę. To imponujące. Konsekwencja naprawdę robi różnicę w kondycji. Zdecydowanie tak. Z każda sesja czuję się silniejsza i pewniejsza siebie. Mogę sobie wyobrazić, jakie ćwiczenia lubisz najbardziej? Szczególnie lubię martwe ciaki wyciskanie na ławce. Ca bardzo skuteczne. To świetne wybory. Powinnam je również wlaczyć do swojej rutyny. Zdecydowanie. Motywujmy się nawzajem do osiągnięcia naszych celów fitnessowych. Lekcja 3. Sztuka słuchania. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak korzystne może być aktywne słuchanie w miejscu pracy? Tak, rzeczywiście. Kiedy aktywnie słuchamy, możemy lepiej zrozumieć punkt widzenia naszych kolegów. Dokładnie. To sprzyja bardziej zespołowej atmosferze, prawda? Zdecydowanie. Ludzie czują się docenieni, gdy ich pomysły są doceniane. Może to prowadzić do wzrostu produktywności i morale wśród członków zespołu. Tak, a często skutkuje to mniejsza liczba nieporozumień i konfliktów. Całkowicie się zgadzam. Niesamowite, co można osiągnąć odrobinę uwagi. Potrafi przekształcić zwykłe spotkanie w dynamiczną dyskusję. Wygląda na to, że kluczem jest pełne zaangażowanie, a nie tylko słuchanie słów. Lekcja 4. Czas spotkania. Cieszę się na nasze nadchodzące spotkanie. Ile osób do nas dolaczy? Oczywiście, zelnie. Im więcej, tym weselej. To zawsze sprzyja ożywionej dyskusji. Świetnie. Spotykamy się o 9:00. Brzmi idealnie. Wierzę, że nasza sesja będzie produktywna. Tak, a wczesne spotkania często prowadzą do świeżych pomysłów. Zgadzam się. Cudownie jest zacząć dzień z entuzjazmem. Zadbam o to, żeby każdy miał coś do poczęstunku. To miły gest. Zawsze pomaga poprawić humor. Oczywiście, z niecierpliwością czekam na Wasze przemyślenia i opinie. Lekcja 5. Korzyści z aromaterapii.
Czy kiedykolwiek eksperymentowałeś z aromaterapią? Ja tak. To może być świetny sposób na relaks i skupienie. Zdecydowanie. Odpowiednie zapachy mogą znacząco poprawić nastrój. Próbowałeś już lawendy? Działa szczególnie uspokajająco, prawda? Tak, mam. Dzięki niemu moje stresujące dni zamieniają się w dni pełne spokoju. Uważam, że zapachy cytrusowe potrafią orzeźwiać i dodawać energii. To świetna uwaga. Mogę naprawdę pomóc w zwiększeniu produktywności. Wierzę, że na każdą potrzebę i okazję znajdzie się odpowiedni zapach. Rzeczywiście, aromaterapia to wszechstronne narzędzie do poprawy samopoczucia. Lekcja 6. A do przygotowania. Muszę przyznać, że gotowanie jest naprawdę przydatna umiejętność. Zdecydowanie. To wspaniale móc tworzyć pyszne posiłki. Tak, może to być również wspaniały sposób na wyrażenie kreatywności. Całkowicie się zgadzam. Eksperymentowanie ze smakami może być naprawdę ekscytujące. Ponadto gotowanie w domu pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy w porównaniu z jedzeniem na mieście. To znacząca korzyść. Pozwala również na dokonywanie zdrowszych wyborów. Rzeczywiście, domowe posiłki często smakują lepiej niż te na wynos. Czerpię radość z dzielenia się swoimi kulinarnymi kreacjami z przyjaciółmi i rodziną. To jest najlepsze. Jedzenie leczy ludzi w najcudowniejszy sposób. Lekcja 7. Zachowanie uczniów. Jakiego rodzaju zachowania uczniów uważasz za niedopuszczalne? Dla uniwersytetów niezwykle ważne jest zwracanie uwagi na działania zakłócające porządek. Całkowicie się zgadzam. Brak szacunku może utrudniać naukę. Tak, i może to stworzyć negatywną atmosferę zarówno dla studentów, jak i kadry dydaktycznej. Myślę, że ważne jest, aby instytucje jasno określiły oczekiwania. Zdecydowanie. Wytyczne mogą pomóc w utrzymaniu sprzyjającej przestrzeni do nauki. Ponadto szybkie reagowanie na problemy może zapobiec ich eskalacji. To mądre podejście. Otwarta komunikacja jest kluczowa w takich sytuacjach. Ostatecznie, budowanie szacunku wśród uczniów jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Lekcja 8. Po prostu odchodzę. Czy dziś wybierasz się w jakieś ciekawe miejsce? Nie podróżuję, po prostu odwożę znajomego na lotnisko. Jak milo z twojej strony! Dokąd się potem wybierasz? Może pozwiedzam okolicę, czekając na jej powrót. Brzmi jak wspaniały plan. W okolicy jest kilka świetnych kawiarni. Tak, słyszałem o uroczej kawiarni, która serwuje niesamowite ciastka. Zdecydowanie powinieneś to sprawdzić. Dobra przekazka zawsze rozjasnia dzień. Zgadzam się. Będzie milo zrelaksować się z ksiaska i kawa. Miejmy nadzieję, że twój przyjaciel nie będzie się z tym zmagał zbyt długo. Lekcja 9. Czarna walizka. Na stacji zauważyłem walizkę, która przykula moją uwagę. Naprawdę? Jak to wyglądało?
To czarna walizka z czerwonym uchwytem i mała rysa. Brzmi oryginalnie. Ciekawe, czy należy do kogoś w pobliżu. Mam nadzieję, że tak. Zgubiony bagaż potrafi być strasznym problemem. Tak, szczególnie jeśli znajduje się w nim ważne rzeczy. Czy uważasz, że rozsądnie będzie zgłosić to pracownikom stacji? Myślę, że to byłby dobry pomysł. Lepiej dmuchać na zimne. Zdecydowanie. Zawsze lepiej mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Lekcja 10. Plany na sobotę. Naprawdę nie mogę się doczekać naszego spotkania w ten weekend. Do zobaczenia w sobotę o 10:30. Świetnie. Na pewno przyniosę wszystkie potrzebne materiały. Świetnie. Chętnie omówię nasze plany i pomysły. Wierzę, że w tym czasie uda nam się wiele osiągnąć. Tak, burze mózgów mogła przynieść wspaniałe rezultaty. Chętnie wysłucham opinii wszystkich. Zdecydowanie. Współpraca często prowadzi do najlepszych rozwiązań. Uczyńmy to spotkanie produktywnym i przyjemnym. Lekcja 11. Oferty konkurencyjne. Ważne jest dla nas utrzymanie konkurencyjności na rynku. Oczywiście, oferujemy konkurencyjne ceny i elastyczny plan płatności. To genialna strategia. Trafia do szerszego grona odbiorców. Tak, dzięki temu klienci mogą czuć się bardziej komfortowo podejmując decyzje. Wierzę, że zapewnienie klientom wyboru może znacząco zwiększyć poziom zadowolenia. Dokładnie, kiedy klienci czują się doceniani, chętniej wracają. Odzwierciedla to również nasze zaangażowanie w zaspokajanie ich potrzeb. Tak, budowanie zaufania jest niezbędne do budowania długotrwałych relacji. Zadbajmy o to, aby nasza propozycja wyraźnie podkreślała te zalety. Lekcja 12. Wskazówki dotyczące pakowania. O czym powinniśmy pamiętać podczas pakowania się do podróży? Przed udaniem się na lotnisko należy koniecznie zważyć bagaż. Bardzo trafna uwaga. Nadbagaż może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Dokładnie, lepiej uniknąć niespodzianek przy odprawie. Przydatne jest również sporządzenie listy rzeczy do spakowania, aby mieć pewność, że o niczym nie zapomnimy. To mądra strategia. Może zaoszczędzić Ci mnóstwa stresu w przyszłości. Dodatkowo, porządkowanie przedmiotów według kategorii może okazać się korzystne. Zgadzam się. To znacznie ułatwia rozpakowywanie po dotarciu do celu. Upewnimy się, że jesteśmy dobrze przygotowani do czekającej nas podróży. Lekcja 13. Sporty widowiskowe. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak bardzo sporty widowiskowe opierają się na zakładach? Rzeczywiście, wiele regularnie organizowanych wyścigów opiera się na zakładach bukmacherskich jako sposobie przyciągnięcia widzów. To całkiem fascynujące, prawda? Emocje związane z zakładami dodają jeszcze więcej emocji. Zdecydowanie. Wierzę, że dla wielu fanów to wzbogaca całościowe wrażenia. Tworzy to poczucie zaangażowania, dzięki któremu widzowie czują się częścią akcji.
Tak, a stawka może sprawić, że wyniki będą jeszcze bardziej ekscytujące. Czy kiedykolwiek odstawiałeś wyścigi lub mecze? Tak, ale muszę przyznać, że wolę cieszyć się wydarzeniem bez presji związanej z zakładami. To uczciwe. Czasami mile jest po prostu oglądać i kibicować swojej ulubionej drużynie lub zawodnikowi. Lekcja 14. Relaks z kroplami deszczu. Przyznam, że uwielbiam dźwięk kropel deszczu. To rzeczywiście może być bardzo relaksujące. Jest w tym coś kojacego. Zgadzam się. Często wprawia mnie to w nastrój kontemplacyjny. Tak, jest to idealne tło do czytania lub po prostu do odpoczynku. Dokładnie. Często delektuje się filiżanka cieplej herbaty, słuchając deszczu. Brzmi pysznie. Myślę, że dodaje przytulnej atmosfery w domu. Zdecydowanie. Czy próbowałeś kiedyś zasnąć przy dźwięku deszczu? Ja tak mam, jest niesamowicie spokojnie. To jak kolesanka natury. Rzeczywiście. To fascynujące, jak coś tak prostego może przynieść tyle pocieszenia. Lekcja 15. Propozycje tytułów. Czytałem wcześniej twój artykuł i mam sugestie. Naprawdę? Co o tym myślisz? Uważam, że powinien zmienić tytuł na ciekawszy. Świetny pomysł. Lepszy tytuł z pewnością przyciągnie więcej czytelników. Dokładnie. Cykliwy tytuł może mieć ogromne znaczenie w przyciągnięciu uwagi. Całkowicie się zgadzam. Czącu to pierwsze wrażenie. Dokładnie. Jaki tytuł twoim zdaniem lepiej by do tego pasował? Być może coś bardziej zabawnego i dramatycznego sprawdziłoby się równie dobrze. Brzmi obiecująco. Zastanówmy się wspólnie nad kilkoma opcjami. Lekcja 16. Wskazówki dotyczące negocjacji. Rozpoczynając nowy projekt, należy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jasne, na pewno o tym będę pamiętać. W razie konieczności konieczne jest ustalenie daty rozpoczęcia. To ma sens. Jasny harmonogram może zapobiec późniejszym nieporozumieniom. Rzeczywiście, to stawia pewne oczekiwania wszystkim zaangażowanym. Ponadto pozwala to na lepsze planowanie po obu stronach. Dokładnie. Wierzę, że otwarta komunikacja jest kluczowa w takich sytuacjach. Nie mógłbym się bardziej zgodzić. To sprzyja współpracy. Zdecydowanie. Cieszę się, że jesteśmy zgodni w tej kwestii. Lekcja 17. Znajdowanie celu. Chciałbym poświęcić chwilę na refleksję nad pewną sprawą osobistą. Oczywiście. O czym myślisz? Może i miałem ciężki dzień, ale mam mnóstwo powodów do życia. To potężna perspektywa. Ważne jest, aby skupić się na pozytywach. Tak, nawet w trudnych czasach zawsze można znaleźć pozytywne strony. Dokładnie. Chodzi o odnajdywanie sensu i celu w małych rzeczach.
Uczę się doceniać podróż, nawet jeśli bywa trudna. To wspaniała postawa. Świadczy o odporności i sile. Dziękuję. Wierzę, że z odpowiednim nastawieniem wszystko jest możliwe. Lekcja 18. Doświadczenie w locie. Czy słyszałeś pisk dziewczynek, gdy samolot wystrzelił w górę? Tak, zrobiłem to. Ich podekscytowanie było zarazliwe. To było przezabawne. Tasza wyrównała lot i poleciała płynnie. Poradziła sobie z tym jak profesjonalistka. To musiało być niesamowite przeżycie dla wszystkich. Rzeczywiście, podziwiam, jak spokojnie zachowała spokój pośród całego tego podniecenia. Zdecydowanie. Sterowanie samolotem wymaga umiejętności, zwłaszcza z nerwowymi pasażerami. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaki przypływ adrenaliny czula. Tak, radość latania musiała być dla niej ekscytująca. Uważam, że wspaniale jest widzieć młodych ludzi realizujących swoje marzenia w lotnictwie. Lekcja 19. Historyczne inwazje. Historia może być naprawdę fascynująca, zwłaszcza gdy mowa o inwazjach. Rzeczywiście, Irlandia została zaatakowana w latach 800 i 900, co było dość burzliwe. Tak, a następnie w X wieku Anglicy najechali Irlandię, co doprowadziło do znaczących zmian. Zgadza się. Każda inwazja kształtowała kulturę i krajobraz Irlandii. Fascynujący jest wpływ wydarzeń historycznych na współczesne społeczeństwo. Zdecydowanie. Zrozumienie tych wydarzeń pomaga nam docenić teraźniejszość. Zastanawiam się, jak wyglądało życie ludzi w tych burzliwych czasach. Musiało to być niesamowicie trudne, jednak wykazali się niezwykła odpornością. Rzeczywiście, historia często uczy nas cennych lekcji o sile i przetrwaniu. Lekcja 20. Porady rodzicielskie. Czasami łapię się na tym, że chciałbym mieć odrobinę więcej niezależności. Rozumiem to. Czy czujesz się przytłoczony ilością rad? Tak, czasami wolałbym, żeby nie dawała mi tylu rad. Może być trudno, gdy inni mają dobre intencje, ale nie uznają twojej autonomii. Dokładnie. Myślę, że wiem, co jest dla mnie najlepsze w tym momencie. Ważne jest, aby ufać swojej intuicji i wyciągać wnioski ze swoich doświadczeń. Zgadzam się. Doceniam radę, ale wolę podejmować decyzje samodzielnie. To zdrowe podejście. Świadczy o rozwoju i pewności siebie. Dziękuję. To wszystko jest kwestia stawania się tym, kim mam być. Lekcja 21. Zakupy spożywcze. Co możemy dziś znaleźć w sklepie spożywczym? Hej, byle dziś na zakupach spożywczych. Udało mi się. Udało mi się zabrać większość najpotrzebniejszych rzeczy. Świetnie. Znalazłeś coś ciekawego? Tak, odkryłem nową markę ekologicznych przekąsek, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Jak ekscytująco. Produkty organiczne cieszą się ostatnio duża popularnością. Co?
Wierzę, że oferuje zdrowsze opcje dla każdego. Zdecydowanie. Zawsze szukam pozytywnych znalezisk. Następnym razem chodźmy razem na zakupy. To może być fajna zabawa. Lekcja 22. Porady modowe. Wiesz, myślę, że jeśli chodzi o modę, najważniejsze jest mieć szczerych przyjaciół. Zdecydowanie. Możemy sobie nawzajem szczerze doradzać w sprawach mody. Zgadzam się. To orzeźwiające mieć kogoś, kto mówi ci prawdę. Tak, chroni nas przed popełnieniem modowych gaf. Dokładnie. Przyjaciele powinni się nawzajem wspierać, nawet w kwestii stylu. Uważam również, że ważne jest, aby być otwartym na konstruktywną krytykę. Zdecydowanie. W ten sposób rozwijamy i doskonalimy nasz osobisty styl. Obiecajmy sobie, że zawsze będziemy wobec siebie szczere, jeśli chodzi o nasze stroje. Jestem jak najbardziej za. Dzięki temu nasze zakupy będą o wiele przyjemniejsze. Lekcja 23. Muzyczna podróż Charlotte. Wszyscy szales o ostatnim sukcesie Charlotte? Tak, mam. Nagrała już 3 albumy, a 4 możemy się spodziewać w 2001 roku. To naprawdę imponujące. Z pewnością zrobiła sobie nazwisko w branży muzycznej. Zdecydowanie. Jej zaangażowanie i talent naprawdę widać w jej pracy. Ciekawe, jak będzie brzmieć jej nadchodzący album. Jakie wskazówki w jakim kierunku? Myślę, że wspominała o chęci eksplorowania nowych gatunków, co jest ekscytujące. Będzie ciekawie obserwować, jak rozwinie się jej styl. Tak, artyści często rozwijają się i zmieniają przy każdym nowym projekcie. Nie mogę się doczekać, aż usłyszę jej nową muzykę i pójdę na jej koncerty. Lekcja 24. Zabawa w rzezbienie dyni. Zbliża się Halloween, czy pomyślałeś o rzeźbieniu dyni? Tak, to taka fajna zabawa. Wycinasz dziurę w górnej części dyni i wyjmujesz miąższ. Dokładnie. A potem zaczyna się prawdziwa zabawa, rzeźbienie twarzy i wzorów. Uwielbiam oglądać wszystkie kreatywne pomysły ludzi. Ja też. Niektórzy ludzie tworzą niesamowite dzieła sztuki ze zwykłych dyn. Niesamowite, ile kreatywności może zrodzić się z tak prostego zadania. Nie zapomnijmy również o pysznych pestkach dyni. Oczywiście, pieczenie ich to później pyszna uczta. Wydaje się, że to idealny sposób na spędzenie jesiennego popołudnia. Lekcja 25. Spostrzeżenia historyczne. Historia tego kraju w XV wieku jest niezwykle interesująca. Rzeczywiście, był to czas znaczących zmian i rozwoju. Zdecydowanie. Kolonizacja i szlaki handlowe były fascynujące. Tak, a wymiana kulturowa w tamtym okresie ukształtowała w dużej mierze to, co widzimy dzisiaj. Fascynujące jest to, jak wydarzenia historyczne wywierają trwały wpływ na współczesne społeczeństwo. Dokładnie. Zrozumienie przeszłości pomaga nam odnaleźć się w teraźniejszości. Chętnie zagłębiłbym się w ten temat.
Ja też. Może razem obejrzymy jakieś filmy dokumentalne albo książki. Brzmi jak wspaniały plan. Wiedza zawsze wzbogaca. Lekcja 26. Wypad na plazę. Brzmi świetnie. Co tam robi les? Spędzaliśmy dni opalając się i pływając w krystalicznie czystej wodze. Jak cudownie. Brzmi jak idealny sposób na relaks. I rzeczywiście tak było. Zwiedziliśmy też kilka lokalnych atrakcji i delektowaliśmy się pysznymi owocami morza. Wyobrażam sobie, że zachody słońca również były zapierające dech w piersiach. Tak było. Każdego wieczoru zbieraliśmy się, by obserwować, jak niebo zmienia się w kolorowe płótno. Brzmi magicznie. Świetnie przeżywam taką ucieczkę. Powinieneś. To odwladza umysł i ciało. Muszę niedługo zaplanować wycieczkę. Lekcja 27. Świadomość dotycząca napojów bezalkoholowych. Czy wiesz, że wiele napojów gazowanych zawiera duże ilości cukru? Tak, to alarmujące. Kiedy ludzie piją napoje gazowane bardzo często, spożywają dużo cukru. Dokładnie. Czasem może to prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Ważne jest, aby ludzie byli świadomi tego, co konsumują. Zgadzam się. Umiar to podstawa, jeśli chodzi o napoje słodone. Być może pomocne mogłoby być zachęcanie do spożywania alternatyw, takich jak woda czy herbaty żelowe. To świetna sugestia. Małe zmiany mogą zrobić dużą różnicę. Tak, a szerzenie świadomości może motywować innych do podejmowania zdrowszych wyborów. Kontynuujmy propagowanie dobrych nawyków wśród naszych przyjaciół i rodziny. Lekcja 28. Niezamierzone wypadki. Czy zdarzyło ci się kiedyś przypadkowo uderzyć kogoś, gdy coś niosłeś? Tak, nie próbuję tego robić, po prostu czasami tak się dzieje. To mogą być dość sklepujące, prawda? Rzeczywiście, kiedyś wylałem napój, bo byłem rozproszony podczas chodzenia. To brzmi niefortunnie. Mam nadzieję, że ta osoba była wyrozumiała. Na szczęście podeszli do tego z dużym poczuciem humoru. Milo to słyszeć. Śmiech potrafi zagodzić takie niezręczne sytuacje. Oczywiście, każdemu z nas zdarzają się chwile niezręczności. W końcu to część ludzkiej natury. Lekcja 29. Pamięć w modlitwie. W czasach konfliktu ważne jest, aby zastanowić się nad osobami dotkniętymi konfliktem. W naszych modlitwach powinniśmy słusznie pamiętać o tych, którzy pogradzeni są w żałobie w naszym kraju. Zdecydowanie. Współczucie jest niezbędne w trudnych chwilach. Tak, i przypomina nam o naszym wspólnym człowieczeństwie. Wzajemne wspieranie się jest niezwykle ważne, zwłaszcza w trudnych czasach. Zgadzam się. Okazywanie życzliwości może przynieść ukojenie cierpiącym. Powinniśmy również znaleźć sposoby, aby pomóc społeczności w praktyczny sposób. To wspaniały pomysł. Każdy mały gest się liczy. Razem możemy dokonać znaczącej zmiany.
Lekcja 30. Dylematy modowe. Ostatnio mam problem z moja garderoba. Och, to częsty dylemat. Czym tkwi problem? Czuję, że nie mam się w co ubrać na nadchodzące wydarzenie. Dokąd idziesz? To formalne spotkanie i chcę wyglądać jak najlepiej. Rozumiem. Może pójdziemy razem na zakupy i znajdziemy coś fantastycznego. Brzmi jak świetny pomysł. Przydałaby mi się druga opinia. Oczywiście. Chętnie pomogę ci wybrać idealny strój. Dziękuję. Wierzę, że znajdziemy coś, co zrobi wrażenie. Lekcja 31. Szczegóły końcowe. W zasadzie, że byłoby dla nas bardzo korzystne, gdybyśmy zorganizowali spotkanie w celu omówienia ostatecznych szczegółów. To rzeczywiście wspaniały pomysł. Możemy wszystko omówić i upewnić się, że jesteśmy na tej samej stronie. Dokładnie. Kluczowe jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed podjęciem dalszych działań. Całkowicie się zgadzam. Wolałbyś spotkać się rano czy po południu? Myślę, że najlepiej będzie rano, żebyśmy mogli zająć się zadaniami ze świeżym umysłem. Brzmi idealnie. Powiedzmy, że o 10:00? Godzina 10 mi pasuje. Przygotuję harmonogram wcześniej. Świetnie. Przyniosę wszelkie niezbędne dokumenty, aby ułatwić nam rozmowę. Fantastycznie! Zawsze jest produktywnie, gdy jesteśmy dobrze przygotowani do spotkań. Lekcja 32. Wilk i ludze. Fascynujące jest to, jak wilk wielokrotnie wracał do rak świętego Franciszka. Rzeczywiście intrygujące. Wilk zdawał się okazywać zaufanie i zrozumienie. Tak, to niezwykle, jak zwierzęta potrafią nawiązywać więzi z ludźmi. To dowód na silę współczucia i empatii. Nie sadzisz? Oczywiście, reakcja ludzi również była bardzo wzruszająca. Początkowo się bali, ale zachowanie wilka zmieniło ich postrzeganie. Ta chwila zjednoczenia człowieka i zwierzęcia była bardzo wzruszająca. Rzeczywiście, to wzruszające, gdy natura i ludzkość znajdują wspólny język. Takie historie przypominają nam o naszej odpowiedzialności wobec wszystkich żywych istot. Lekcja 33. Mark Twain. Czy kiedykolwiek zagłębiłeś się w twórczość Samuela Clemensa, znanego również jako Mark Twain? Tak, tak. Mark Twain był autorem jednych z najcenniejszych klasyków literatury. Jego poczucie humoru i dowcip są niezrównane. Wszystkie Zdecydowanie. Jego umiejętność opowiadania historii oddaje istotę amerykańskiego życia. uważam, że jego bohaterowie są niezwykle bliscy prawdy, zwłaszcza Huckfim. Przygody Hucka Finna odzwierciedlają prawdziwe zmagania młodości i wolności. Dokładnie. Twain ma genialną umiejętność wplatania humoru w poważne tematy. To wyjątkowa umiejętność, która do dziś cieszy się uznaniem czytelników. Które z jego dzieł podoba Ci się najbardziej? Lekcja 34. Kremowa konsystencja.
Czy kiedykolwiek próbowałeś deseru o kremowej konsystencji? Tak, mam. Uważam, że kremowy deser może być naprawdę pyszny. Jaka wielkość takiego deseru byś wolał? Wybrałbym coś średniego, nie chcę, żeby było przytłaczające. Brzmi rozsądnie. Średni rozmiar często zapewnia odpowiednią równowagę. Dokładnie. Zbyt dużo dobrego może czasem zepsuć całe doświadczenie. Chodzi o to, aby cieszyć się smakami, nie przesadzając z ich ilością. Rzeczywiście, uważam, że umiar jest kluczowy, zwłaszcza w przypadku deserów. Może przyjrzymy się bliżej naszym następnym pomysłom na deser. Lekcja 35. Zajęcia w pomieszczeniach. Brzmi to relaksująco, prawda? Owszem, ale czy nie nudzisz się siedzieć zbyt długo w domu? Muszę przyznać, że od czasu do czasu lubię spędzać czas na świeżym powietrzu. Rozumiem to. Świeże powietrze może być bardzo orzeźwiające. Dokładnie. Dobra równowaga między czasem spędzonym w domu i na świeżym powietrzu jest niezbędna. Zdecydowanie. Jakie są Twoje ulubione aktywności na świeżym powietrzu? Lubię wędrować i odkrywać nowe szlaki. A ty? Uwielbiam jeździć na rowerze po parkach. To dla mnie zarówno źródło ruchu, jak i przyjemność. Brzmi pysznie. Może zaplanujemy razem przygodę na świeżym powietrzu.